Dzień dobry Państwu. Ten materiał kieruję głównie do młodych mężczyzn. Jeśli jesteś starszym, doświadczonym mężczyzną, oczywiście również możesz to obejrzeć, aby podzielić się w sekcji komentarzy swoim doświadczeniem w tej materii. Myślę, że będzie to świetne, kiedy Wasze doświadczenie zostanie przerzucone na sekcję komentarzy po to, aby utwierdzić w przekonaniu młodych mężczyzn, że tak nie trzeba. Szanowni Państwo, widziałem to niedaleko jak przedwczoraj pod sklepem. 5 młodocianych, to znaczy 2 młode dziewczyny i 3 chłopaków. Zrzutka na grilla. Kiełbaski, alkohol, węgiel. I zgadnijcie, kto wyciągał pod tym sklepem portfel. Tak, tylko oni. One stały z boku, scrollowały sobie telefon, jakby to była naturalna kolej rzeczy. Jakby świat był im to winien. I wtedy mnie tknęło. Szanowni Państwo, to samo gówno od lat. Ta sama patologia. Ta sama bezmyślność młodych wilków, młodych mężczyzn, którzy myślą, że kupują sobie szacunek za cenę piwa i kiełbasy oraz podpałki do grilla. Dlatego słuchaj mnie, młody, uważnie. Zanim przejdę jeszcze do meritum, to chciałbym tylko poinformować, że zajęcia, które miały się odbyć ostatnimi czasy i nie odbyły się z moich problemów zdrowotnych, odbywają się ponownie i link do zapisów dla mężczyzn znajduje się w opisie tego materiału. Szybko przechodzę do głównego celu tego odcinka. Szanowni Państwo, ja w swojej młodości pamiętam wszystkie te grille. Zawsze ten sam scenariusz. Chłopaki organizują, chłopaki płacą, chłopaki dźwigają torby z tym wszystkim, co się kupiło w sklepie, a dziewczyny przychodzą już tylko na gotowe, wyperfumowane, z paczką jedynie papierosów w torebce. Zero wkładu finansowego, ale pierwsze przy ognisku, pierwsze przy ogniu grilla, po kiełbasę, po pierwsze piwo. Młody chłopak, który nie miał kasy, wtedy, który przychodził na takiego grilla, na taką imprezę, co robił? Siedział z boku i patrzył, jak inni jedzą. Nikt go nie częstował, nikt nie dawał mu piwa. Nikt nie podawał mu kromki chleba. Ale dziewczyny, one zawsze znajdowały jakiegoś frajera, który się podzielił. I to nie jest galanteria, i to nie jest bycie przyjemno, i to nie jest bycie uprzejmym, mój młody człowieku. To jest wykorzystywanie. Ile razy za młodu widziałem to w kinie. Szliśmy sobie ekipą i młody wilk kupuje bilety dla dwojga. Popcorn, kole, siedzi dumny jak paw, myśli, że robi wrażenie, a ona? Ona już planuje następny wieczór z kolejnym idiotą, który też zapłaci za jej rozrywkę. Dyskoteka, ona płaci za wejściówkę, za drinki, przez całą noc płaci ktoś inny, a ona tańczy z kim chce, flirtuje z kim chce. A jeden jak i drugi stoi przy barze, jak do wybierania z niego pieniędzy, czekając, aż wykorzysta go kolejny raz. Kawiarnia? Zapomniałam portfela. Klasyk gatunku. A ty, głupi chłoptasiu, wyciągasz swoją kartę, myśląc, że robisz dobre wrażenie. Robisz wrażenie cudownego frajera. I teraz bardzo ważne, młody człowieku. To jest bardzo ważne. Spójrz na swojego ojca. Twój ojciec haruje całe dnie, żebyś miał pieniądze na dobre życie, żebyś miał na benzynę. A ty wozisz po mieście samochodem, który kupił ci tato, jakąś małolatę, która traktuje cię jak prywatnego kierowcę. Odbierz mnie, podwieź mnie, poczekaj na mnie. I ty jak debil to robisz, myśląc, że ją w ten sposób zdobędziesz. Ona nie potrzebuje ciebie. Ona potrzebuje twojego samochodu i twojego portfela. I twojego ojca, który zapłaci za tą benzynę. Czas, panowie, młodzi chłopcy, na brutalną prawdę. Te dziewczyny, które pozwalają wam płacić za wszystko, nie szanują was. Nie widzą w tobie partnerstwa. Widzą w tobie bankomat z nogami. Darmowego dostawcę rozrywki. Frajera, którego można wykorzystać. I wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? Ona cię do tego nie zmusza. To ty na to wszystko pozwalasz. To ty wychodzisz z inicjatywą, żeby tak postępować. Twoi rodzice nie harują po to, żeby finansować młodość
czyjejś córki. Oni pracują dla ciebie. Każda złotówka, którą wydajesz na jakąś niewdzięczną małolatę, to złotówka mniej na twoje marzenia, twoje pasje, twoją przyszłość. A wierzę w to, młody człowieku, że masz chęć w przyszłości zrobić coś wielkiego, że chcesz być kimś, chcesz kupić sobie świetny samochód, wybudować sobie dom. I to nie jest tylko aspekt finansowy, ale aspekt podejścia do ludzi, którzy są skorzy do tego, żeby cię wykorzystywać. I musisz nauczyć się mówić nie. Zamiast wydawać 100 na kolejną dziewczynę, bo w dzisiejszych czasach to już nie jest tak jak za moich czasów, że wydajesz 20 zł, 15, 30, wtedy była minimalna krajowa jakieś 700 zł, kup sobie sprzęt do tenisa. Zamiast płacić za jej kolację, odkładaj sobie na nowy rower, jeśli uwielbiasz jeździć na rowerze. Zamiast finansować jej rozrywkę, zainwestuj w osprzęt do roweru, sprzęt wędkarski, nowy komputer, dobry aparat. Karnet na siłownię zamiast wejściówki do klubu dla dwojga. Lekcje boksu zamiast drogich prezentów dla kogoś, kto będzie je później sprzedawać na OLX, jak tylko się tobą znudzi. Znałem chłopaka, który przez pół roku płacił w moich czasach za wszystko swojej dziewczynie. Kino, restauracje, prezenty, benzyna. Wydawał może, nie wiem, 5000 złotych rocznie. W tamtych czasach 5000 złotych to były potężne pieniądze. Pewnego dnia zobaczył ją z innym facetem w centrum handlowym. Gdy podszedł, przedstawiła go jako znajomego. Znajomego. Za 5000 złotych. Inny znajomy odkładał przez rok na motocykl. To już akurat jest stosunkowo niedawna sytuacja. Stary, a doświadczony. Dlatego uważam, że stary człowiek też powinien, taki jak w moim wieku, obejrzeć ten materiał, żeby się złapać czasami za łeb, co wy wykonujecie. Ale poznał laskę, która potrzebowała pomocy. Kredyt dla brata, brat jest chory, trzeba gdzieś tam zorganizować zbiórkę, prezent dla mamy, czy miała stłuczkę w samochodzie. I zgadnijcie, kto zapłacił. Przyszła, pożaliła się i zapłacił. Motocykla nie ma do dzisiaj. A dziewczyna zniknęła. Wiecie kiedy? Jak tylko skończyły się jego oszczędności na motocykl. Nie był majętny, ale oszczędności na motocykl miał sporo. Skończyły się, dziewczyna zniknęła. Drogi mężczyzno, szacunku nie kupujesz za pieniądze. Miłości nie kupujesz za prezenty. Jeśli ktoś jest z tobą tylko dlatego, że płacisz, to nie jest z tobą wcale. Jest z twoim portfelem. Co będzie, kiedy pieniądze się skończą? Prawdziwa dziewczyna będzie chciała się zrzucić na grilla. Prawdziwa dziewczyna zaproponuje, może pójdziemy na pizzę na pół. Prawdziwa dziewczyna kupi ci prezent na urodziny, a nie tylko przyjmie twoje prezenty. Wszystkie inne to pasożyty, darmozjady i wyzyskiwaczki, które wykorzystują twoją naiwność i chęć zrobienia wrażenia poprzez to, w jaki sposób najłatwiej jest zrobić wrażenie. I to jest wasza i nasza głupota, bo dorośli nie są wcale mądrzejsi w tym aspekcie. Dlatego posłuchaj mnie, młody wilku. Twoja wartość jako mężczyzny to jest ważne. Nie zależy od tego, ile możesz wydać na jakąś laskę. Twoja wartość to twój charakter, twoje cele, twoja determinacja, twoja wizja przyszłości. Jeśli ktoś nie widzi tej wartości bez patrzenia na twój portfel, to znaczy, że nie jest wart twojej uwagi. I wiem o tym z doświadczenia. Ja i wiele osób, które mnie otaczają, były wielokrotnie w życiu w kiepskich sytuacjach. I mieli partnerki, które bez względu na to, że sytuacja finansowa była kiepska, i tak były z nimi. Dlaczego? Bo wiedziały o tym, że oni są ambitni, operatywni, inteligentni, zaradni i sobie poradzą, kiedy będą mieli odpowiednie wsparcie. I te dziewczyny, te kobiety nie uciekały od nich, dlatego że pieniądze się skończyły. Ale to jest rzadkość. To jest igiełka w stogu siana. I takiej osoby powinieneś szukać. Podstawa. Buduj siebie, inwestuj w siebie. Kupuj rzeczy, które ciebie rozwijają, które sprawiają ci radość, które przybliżają cię do twoich celów. Każda złotówka wydana na siebie to inwestycja w przyszłość.
Nawet głupi posiłek, który daje ci radość, daje ci motywację do tego, żeby później pójść i coś porobić. Motywacja jest ważna. Każda złotówka wydana na jakąś wyzyskiwaczkę to strata, której później nie odzyskasz. I nie mówię tylko o aspekcie finansowym, ale jak się później czujesz, kiedy ty starasz się poprzez kupowanie, zapewnianie wakacji i tak dalej, a ona później nawet nie odpisuje na twoje wiadomości. Czujesz się wyruchany. I czy daje ci to motywację? Nie, drogi człowieku. Czujesz się jak gówno, a ty nie zrobiłeś nic złego. Chciałeś być dobry i ty się czujesz źle. Jaki paradoks. Chciałeś być dobry, a ty się czujesz źle. Podstawa? Może kupisz mi drinka? Nie. Kup sobie sama. Zapomniałam portfela. Klasyk. To pójdź po niego. Może mnie podwieziesz? Nie. Weź busa, taksówkę i sobie za nią zapłać. Czy możesz mi bliknąć? Czy możesz mi pożyczyć? Nie. Nie mogę. I teraz bardzo ważne. Każde nie, każdorazowo, kiedy powiesz nie, to krok w kierunku szacunku do samego siebie. Nie ma możliwości, że będzie ktokolwiek ciebie szanował, kiedy nie masz szacunku do samego siebie. Każde wypowiedziane nie to sygnał, że nie jesteś darmowym bankomatem. Każde nie to lekcja dla niej, że świat ani ty nie jesteś jej niczego winien. Podstawa. Obserwuj te dziewczyny, które akceptują tylko darmowe rozrywki. Patrz, jak traktują chłopaków, którzy dla nich płacą. Zero szacunku, zero wdzięczności, zero zaangażowania. Dla nich to naturalne, że mężczyzna płaci. Dla nich to oczywiste, że zasługują na finansowanie swojej zabawy. Ale teraz popatrz na te dziewczyny, które same za siebie płacą, które mają własne pieniądze, które mają własne cele, własną niezależność, które nie potrzebują sponsora, żeby się bawić. To są kobiety, a nie pasożyty. No ale wybór należy do ciebie. Czasami wolimy prostą drogę, ale ona nigdy nie daje dobrego rezultatu. Miałem też kumpla lata temu, który przez 2 lata sponsorował życie jednej dziewczyny. Płacił za wszystko. Kolacje, wyjścia, wakacje, prezenty, nawet naprawę jej samochodu. Brakowało mu tylko tego, żeby opłacał jej rachunki. Myślał, że ją kocha. Myślą, że planują przyszłość. No, dzisiaj to nie jest tak, jak masz 15 lat, że, nie wiem, pytasz kogoś, jesteśmy w związku? Tak. Dzisiaj to jakoś przychodzi naturalnie. Poprzez zachowanie, poprzez nasze codzienne funkcjonowanie z drugą osobą, albo czujemy to, że jesteśmy w związku, albo nie. I pewnego dnia od znajomego usłyszał, że no, ty, słuchaj, ja tą twoją laskę widziałem z innym facetem. Nie uwierzył. Zaczął śledzić jej social media, sprawdzać telefon i tak dalej i okazało się, że od roku była w związku z kimś innym. Przez cały czas używała go jako sponsora, a z tym drugim budowała sobie związek. Czy ty rozumiesz, że on potrafił bliknąć jej na przykład 5 stówek, a ona za te 5 stówek szła sobie na kolację ze swoim prawdziwym facetem? Gdy ją z tym skonfrontował i zapytał jej i tak dalej, to usłyszał coś brutalnego. Nigdy nie mówiłem, że jesteśmy razem. Po prostu byłeś miły i płaciłeś za rzeczy. Czy miała rację? Miała rację. Nigdy nie oświadczyła mu, że są w związku. Nigdy nie oświadczyła mu, że są razem. Brutalne, prawda? Każdy dzień, w którym wydajesz pieniądze na kogoś, kto cię nie szanuje, to dzień mniej na budowanie swojej przyszłości. Wyobraź sobie, że czas tak szybko zapierdala, że nie zdajesz sobie sprawy. Dla przykładu, jeśli masz 30 lat, dla przykładu, mówię tutaj może do mężczyzn, którzy to oglądają, to ile jeszcze przeżyjesz? 40? Ja by to zobrazować. 40 lat powoduje, że w swoim życiu wakacje spędzisz tylko 40 razy w życiu. Okres wakacyjny, jeśli mieszkasz w Polsce, no wiadomo, jest raz w roku okres wakacyjny. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, masz 20 lat, to ile? 60 lat jeszcze pożyjesz? Może. Rozumiesz, o co chodzi? Będziesz 60 razy w swoim życiu miał tylko wakacje. To nie jest dużo. Prawda?
I każde jedno zmarnowanie na niewartościową kobietę, na dziewczynę w tym przypadku, jest marnowaniem najpiękniejszych chwil w twoim życiu. Każda złotówka wyrzucona na niewdzięczną małolatę to złotówka mniej na twoje życie, na twoje marzenia. Chcesz być fotografem? Kup sobie aparat, zamiast płacić za jej kolację. Chcesz być muzykiem? Kup sobie gitarę, zamiast kupować jej prezenty. Chcesz być w formie? Płać za swój karnet, a nie za jej rozrywkę. Chcesz podróżować? Odkładaj na bilety, nie na jej zachcianki, czy perfumy, czy torebki. I to, co wiele kobiet będzie ci podważać, to, że jeśli nie będziesz zaangażowany finansowo w to, aby je sponsorować, będą próbować podważać cię, że nie jesteś mężczyzną. I jest to gówno prawda, ponieważ jest to niespójne z ich ideologią, która zmusza cię do tego, aby je sponsorować. Ale ja ci powiem, czym jest prawdziwa męskość. Prawdziwa męskość to nie zdolność do płacenia za wszystko. To jest charakter, determinacja, wizja, cele, wartości. To jest umiejętność powiedzenia nie, gdy ktoś cię wykorzystuje. To jest szacunek do samego siebie i do swojej ciężkiej pracy. Mężczyzna, który pozwala na być wykorzystywanym finansowo, nie jest szlachetny. Jest głupi. Ja na swojej skrzynce mailowej dostawałem wielokrotnie różne wiadomości mężczyzn, którzy żałują swoich decyzji za młodu. Byli mężczyźni, którzy poświęcili swoją karierę zawodową dla budowania związku. Kobieta chciała na przykład wybudować dom, a on chciał zainwestować w biznes. I wiecie, co zrobił? Wybudował dom. Po czym dochodziło do rozwodów, podziałów majątku, długich kłótni itd. I nie wykorzystał tych pieniędzy, które chciałby kiedyś wykorzystać w biznesie, aby te pieniądze pomnożyć. Jemu wystarczyła kawalerka, małe mieszkanie, ale kobieta chciała piękny dom. Więc poświęcił te pieniądze, żeby zbudować wspólnie piękną przyszłość. Znalazła sobie nowego i tyle. I nie wykorzystał okazji życiowej, którą miał kiedyś w aspekcie finansowym. Drogi młody człowieku i może dorosły mężczyzno, który dotrwałeś do tego momentu, zamiast gonić za dziewczynami, które widzą w tobie tylko portfel, znajdź swoją grupę chłopaków, mężczyzn, którzy mają podobne cele, podobne wartości, podobną wizję przyszłości. Budujcie się razem, motywujcie się wzajemnie, inwestujcie w swoje pasje, rozwijajcie je. Prawdziwa przyjaźń między mężczyznami jest warta więcej niż tych 1000 fałszywych uśmiechów od wyzyskujących cię kobiet. Ja też kiedyś widziałem takie TikToki, parę miesięcy temu, ale u mnie czas bardzo szybko leci, że kobiety różnią się tym od mężczyzn, że kobiety poszłyby do klubu pełnego kobiet potańczyć, a mężczyźni nie przyszliby do klubu pełnego mężczyzn, żeby tańczyć z innymi mężczyznami. Co za pierdolenie. Ja chodzę rozwijać się sportowo, gram w tenisa z ludźmi, którzy są ode mnie starsi o 15 lat, młodsi o 15 lat. Wszyscy jesteśmy na ty, jesteśmy na różnym etapie finansowym. Są tam lekarze, politycy, przedsiębiorcy, ale są uczniowie szkół średnich, jest nawet uczeń szkoły podstawowej i mówimy sobie na ty i szanujemy się wzajemnie. Mężczyźni spędzają inaczej czas. Nie interesuje nas wspólne pójście na potańcówki. Robimy z sobą coś konkretnego. Drogi młody człowieku, każdy starszy mężczyzna, którego zapytasz o młodość, powie ci to samo. Żałuje każdej złotówki wydanej na dziewczyny, które go nie szanowały. Żałuje każdego prezentu dla niewdzięcznic. Żałuje każdej kolacji dla osób, które znikły, jak tylko skończyły się jego pieniądze. Ale nie żałuje grosza wydanego na siebie, na swoje hobby, na swoją przyszłość. Żaden mężczyzna nie żałuje tych pieniędzy. Naucz się, drogi chłopcze, rozpoznawać te wzorce wyzyskiwaczy. Gdy nie ma pieniędzy na wspólne wyjścia, zawsze zapomina portfela. Nigdy nie odwzajemnia gestów finansowych. Traktuje twoje płacenie jak coś oczywistego. Nie docenia tego, co dla niej robisz. Znika, gdy nie możesz już płacić. I to nie jest przypadek, że znika, kiedy pieniądze się skończyły. Ona oczywiście powie, że nie, że były inne powody. Ale dziwnym jest to, że tak często to się zdarza i jest to tak schematyczne. A teraz, młody wilku, czas na prawdziwy plot twist. To jest brutalne, ale prawda jest taka, że większość z was nigdy tego nie zrozumie. Większość będzie dalej płacić, dalej się łudzić, dalej wierzyć, że w ten sposób kupicie sobie miłość, kupicie sobie relacje, kupicie sobie kobiety, dziewczyny. Większość z was będzie dalej
płacić. Będziecie mieć 30 lat i nadal będziecie finansować życie kobiet, które was nie szanują. I pamiętajcie, ja żyłem w innych czasach. Wtedy tak kobiety nie walczyły o równouprawnienie. I mężczyźni wtedy płacili. Dziś one chcą równości, a wy i tak płacicie. I wiesz co? Ja uważam, że to jest w porządku. Świat potrzebuje frajerów, którzy będą płacić rachunki w restauracjach. Ktoś musi kupować drogie prezenty, drogie torebki. Ktoś musi być bankomatem. Bez was ta cała machina by się zatrzymała. Ale jest też druga grupa i mam nadzieję, że większość osób, którzy będą oglądać ten materiał, to jest ta grupa docelowa. Mała grupa młodych ludzi, którzy to zrozumieją, która powie sobie dość i zacznie budować siebie, która przestanie być sponsorem cudzego życia i zacznie inwestować we własne marzenia. I ta grupa w porównaniu do tej pierwszej będzie miała wszystko. Szacunek, prawdziwe relacje, pieniądze i spełnienie siebie, które jest najważniejsze. Bo wszystko możesz stracić, pieniądze, kobietę i tak dalej, ale spełnienie siebie jest bardzo ważne w życiu. I to jest najlepsza część tej historii. Gdy już się zmienisz, gdy przestaniesz być bankomatem, gdy już zaczniesz się szanować, to te same dziewczyny, które cię wcześniej wykorzystywały, nagle zaczną cię zauważać. Nagle będą chciały z tobą być. I nie dlatego, że to one się zmieniły. Nie dlatego, że nagle cię pokochały, a dlatego, że to ty się zmieniłeś. Stałeś się mężczyzną, który stawia nie i ma własne cele. Wtedy już niestety będzie za późno dla nich. Wtedy powinieneś taką kobietą, taką dziewczyną gardzić. Wtedy prawdopodobnie będziesz już z kimś, kto cię szanował od początku i nie patrzył na twój portfel. Z kimś, kto płaci za siebie. Z kimś, kto ma własne cele, własne marzenia. Z kimś prawdziwym. A te wyzyskiwaczki? No cóż, one dalej będą szukać kolejnych frajerów, bo to jedyne, co potrafią robić. Będą miały 40 lat i nadal będą próbować żyć z cudzej kieszeni. Będą same gorzkie i wściekłe na świat, który przestał im płacić za samą obecność. Widzimy to dzisiaj w mediach. Mnóstwo podstarzałych kobiet prowadzi swoje media, wyzywa mężczyzn, mówiąc o tym, że są nieudacznikami, bo zarabiają za mało. Nie zarabiają za mało. Zarabiają za mało, żeby finansować ich życie. I drogi młody człowieku, to jest twój wybór, młody. Możesz być częścią tej pierwszej grupy frajerów, wiecznych sponsorów cudzego szczęścia, albo możesz być częścią tej drugiej, tych, którzy budują siebie i mają wszystko. Co wybierasz? Ja bym wybrał to drugie. I na koniec tylko przypomnę, że jeśli ktoś chce zapisać się na moje zajęcia, to link znajduje się w opisie tego materiału, a ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.